Żyjemy w XXI wieku i zamiast zastanawiać się, którą planetę skolonizować i w jaki sposób, to wracamy do średniowiecza i dywagujemy na temat nierówności płci. Czym dla mnie jest równość płci? Równość płci dla mnie jest to taka równość, gdzie osoba, która identyfikuje się jako kobieta, a osoba, która identyfikuje się jako mężczyzna, ma równe prawa i równe obowiązki. Tylko tyle i aż tyle. Natomiast w obecnym społeczeństwie ta równość płci nie występuje. Przykładowo, kobieta zarabia około w Europie 14% mniej niż mężczyzna na takim samym stanowisku. To jest tak, jakby kobieta od 14 grudnia do końca roku pracowała za darmo. Kolejną nierównością jest na przykład wiek emerytalny, który jest zbyt niski dla kobiet w stosunku do mężczyzn. I tych nierówności można mnożyć tak naprawdę w nieskończoność. Jak można je naprawić? Jeżeli chodzi o nierówności płacowe, rozwiązanie jest proste. Wystarczy wprowadzić jawność wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, zrównać ten wiek emerytalny z wiekiem emerytalnym dla mężczyzn. Inne nierówności, no to już jest trochę trudniej to zweryfikować i naprawić. Ostatnio słyszałem w radiu ogłoszenie, gdzie włoska firma poszukiwała inżyniera i wymóg konieczny to była płeć mężczyzna. Uargumentowali to w ten sposób, że jest bardzo dużo kobiet na stanowisku inżyniera i po prostu, aby zachować gdzieś tą równowagę względem płci, potrzebują tego mężczyzny. No i dla mnie, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, że w ogłoszeniu o pracę stricte wymaga się konkretnej płci. Bo co jeżeli na to jedno ogłoszenie zgłosi się na przykład 10 kobiet i totalnie zignorują ten wymóg, że to musi być mężczyzna i będą konkurować właśnie z tym jednym mężczyzną, który aplikował na to jedno stanowisko. Co jeśli te 10 kobiet będzie mieć lepsze kwalifikacje niż ten jeden mężczyzna? Czy faktycznie ta firma powinna zatrudnić tego mężczyznę, a nie faktycznie zaprosić na dalszą rozmowę te 10 kandydatek? Ten problem nierówności płci jest trudny do rozwiązania i raczej takie sztywne tworzenie stanowisk porówno dla każdej płci może być krzywdzące. Najlepszym rozwiązaniem faktycznie będzie, jeżeli będziemy brać pod uwagę umiejętności, zdolności i wcześniejsze doświadczenie tej osoby, a nie właśnie płeć. Nawet jeżeli chcemy faktycznie zagwarantować i kobietom, i mężczyznom te same możliwości. To, co uniwersytet robi najlepiej, czyli edukuje. Tylko znowu, żeby ta edukacja na temat równości nie zaczynała się od szkolnictwa wyższego, tylko jednak, żeby to była kontynuacja tej edukacji od poziomu przedszkola, podstawówki, szkoły średniej i dopiero, żeby to była kontynuacja na uniwersytecie. Bo jednak łatwiej jest ukształtować prawidłowe poglądy obywateli, jeżeli ten obywatel jest faktycznie młodszy, a nie jak już ma jakieś poglądy, które niekoniecznie są prawidłowe. W Polsce była ostatnio zmiana władzy i jedna pani, która jest ministrem, chce, aby zwracano się do niej per ministra. I części posłów nawet przez usta nie przechodzi, żeby do niej mówić per ministra. Więc nawet taka rzecz, która nic nie kosztuje, zwrócenie się do osoby tak, jak ona chce, jest problemem, no to faktycznie w Polsce i na świecie mamy ten problem, który jednak nie będzie załatwiony z dnia na dzień. Podobne myśli są pod kątem ekologii, czyli myśl globalnie działa i lokalnie. I to samo moglibyśmy zastosować właśnie w obrębie na przykład uniwersytetu, czyli między innymi postawić na edukację w tym aspekcie.